Drogi widzu, jeśli film Ci się spodoba, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw lajka pod tym filmem oraz napisz komentarz. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Boruś. W poprzednim filmie opowiedzieliśmy sobie o Mazowszu. W tym filmie zaś omówimy sobie województwo pomorskie. Dziękuję Wam za wszystkie łapki pod poprzednim filmem. Zarówno pod pierwszym, jak i pod drugim filmem z serii województw. Było ich sporo, więc wiem, że seria Wam się podoba. Pisaliście także, aby kontynuować serię z historii województw, więc w ramach tego powstał ten film. Poprzednimi filmami było też bardzo dużo wyświetleń, za co Wam dziękuję. Na koniec wstępu przeczytam zwycięski komentarz mijającego tygodnia. Jego autorem jest użytkownik MufinekIT, który napisał: Super, mam nadzieję, że kiedyś będzie film o procesach norymberskich. Wybrałem ten komentarz, ponieważ procesy norymberskie to bardzo ciekawy temat. Jeśli nie jesteście zorientowani, o co chodzi z tymi procesami, to dowiecie się, gdy zrobię o tym odcinek. Dziękuję także za dobicie do 25 łapek w górę pod poprzednim filmem. Byłbym Wam wdzięczny za 30 lajków pod tym filmem. Tymczasem ruszajmy z materiałem. Przejdźmy do odcinka. Województwo pomorskie to województwo położone w północno-środkowej części Polski. Jest położone nad Morzem Bałtyckim. Na terenie tego województwa żyje około 20 300 000 osób, a teren województwa liczy nieco ponad 28 000 km². Największe miasta tego województwa to Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Łeba i Malbork, z czego 3, czyli Gdańsk, Sopot i Gdynia, tworzą razem tzw. Trójmiasto. Tak jak poprzednio omawiane województwa, województwo pomorskie nie zawsze miało tereny takie jak dzisiaj. Kiedyś region ten miał mniej terenów niż dziś w swojej południowo-zachodniej części, a miał za to więcej terenów na wschodzie. A jak toczyło się życie Pomorzan i jak zmieniało się Pomorze na przestrzeni 1000 lat, zaczniemy omawiać historię tego województwa w momencie, gdy wiąże się ona z polską państwowością, a więc od lat 970-990, podczas których wojowie Mieszka I podbili Pomorze Gdańskie. Za panowania króla Bolesława Chrobrego Pomorzanie podbijają ziemię plemion pruskich po wschodniej stronie Wisły, zwanych Pomeranią. Następnie, po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, następuje rozbicie dzielnicowe. Pomorze Gdańskie staje się częścią Lenna, dzielnicy senioralnej należącej do mazowieckiego księcia Bolesława Kędzierzawego, aż do roku 1173, kiedy seniorem staje się Mieszko Stary. Przejmuje on bowiem dzielnicę senioralną wraz z Jelennem, a więc Pomorzem Gdańskim. W ciągu kolejnego stulecia Pomorze Gdańskie rozwija się jako region handlowy, a było tak, ponieważ było ono jedynym polskim regionem z dostępem do morza. Po tym czasie, w roku 1308, Krzyżacy oszukali Władysława Łokietka i zamiast oddać mu zdobyte Pomorze zgodnie z umową, sami włączają je w tereny swojego kraju. Po tym czasie Pomorze Gdańskie jest pod władaniem Krzyżaków, co jednak pozytywnie wpływa na infrastrukturę tego regionu, ponieważ Krzyżacy budują tam wiele wytrzymałych murów, zamków i innych fortyfikacji, co sprawia, że Pomorzanie są bezpieczniejsi przed najazdami obcych krajów. Potem w roku 1335 Węgry oraz Czechy podczas zjazdu monarchów w Wyszehradzie przyznają Pomorze Gdańskie zakonowi. Następny zjazd, który dotyczy Pomorza, następuje w roku 1339 w Warszawie, gdzie Krzyżacy nie uznają wyroku papieża, który zadecydował, aby zakon oddał Polsce Pomorze Gdańskie. Sytuacja zmienia się wraz z nadejściem wojny 13-letniej od 1454 do 1456 roku. Przed nią nastąpiła Wielka Wojna Polsko-Krzyżacka, którą wygrali Polacy, jednak nie udało im się odzyskać Pomorza. Jednak podczas wojny 13-letniej szale zwycięstwa przechyla się całkowicie na korzyść Polski. Podczas rozmów pokojowych Polska i Krzyżacy dochodzą do rozejmu, którego
warunkiem jest m.in. przyłączenie do Polski Pomorza Gdańskiego, które od tamtego czasu nazywane jest Prusami Królewskimi. Wkrótce po tym sąsiadujące od strony wschodniej Prusy Książęce zostają zdobyte przez Polskę w roku 1466 na podstawie pokoju w Toruniu. W roku 1525 odbywa się hołd pruski, podczas którego polskiemu władcy Zygmuntowi Staremu hołd oddaje książę pruski Albrecht Hohenzollern. Dzięki temu pokojowi Pomorzanie mogą żyć spokojnie, bez ryzyka, że najedzie ich jakiś kraj. Pomorze powoli staje się jednym z największych i najbogatszych ośrodków handlowych w Polsce, ale też Gdańsk staje się jednym z największych i najbogatszych portów w Europie. Gdańsk i całe Pomorze Gdańskie rozwijają się tak bez przeszkód, aż do roku 1655, kiedy Szwedzi przeprowadzają na Polskę inwazję, inaczej znaną jako potop szwedzki. Co gorsza, jego główna fala natarcia idzie od strony morza, co powoduje, że pierwszym celem Szwedów staje się Pomorze Gdańskie. Ponadto nie jest ono strzeżone przez wojsko, gdyż te walczy z Turkami, Kozakami i Rosjanami na wschodzie kraju. Gdańsk zostaje splądrowany i zniszczony, a jego ludność wybita przez Szwedów. Ponadto Szwedzi zdobyli wówczas władzę w całym regionie. Kolejnym ciosem dla Pomorza jest wyzwolenie się Prus książęcych spod panowania Rzeczpospolitej. Po kilku latach wojny Polakom udaje się odbić tereny spod panowania Szwedów, aż do Pomorza spod murów Krakowa. Przy ujściu Wisły w Oliwie Polacy i Szwedzi dochodzą do porozumienia, na mocy którego Prusy książęce należą od tamtego czasu do Brandenburgii, jednak Pomorze Gdańskie jako Prusy Królewskie powracają we władanie Rzeczpospolitej. Jednak po stuleciu całe Pomorze Gdańskie w roku 1772 trafia pod władanie Królestwa Pruskiego w ramach pierwszego rozbioru Polski. Tylko Gdańsk nie zostaje z całego Pomorza zajęty przez ten kraj w trakcie pierwszego rozbioru. Zostaje on jednak zajęty przez Prusy w 1793 roku podczas drugiego rozbioru Polski. Jest to dla Gdańska początek niewoli trwającej 126 lat. Ponieważ w odróżnieniu od wcześniej omawianych przeze mnie na tym kanale Mazowsza oraz Wielkopolski, Pomorze Gdańskie nie wchodziło w skład Księstwa Warszawskiego. Dopiero w 1919 roku Pomorze Gdańskie zostaje przyłączone do II RP. Do Polski nie został jednak przyłączony Gdańsk, gdyż ten, podzielony sporem pomiędzy polsko-niemiecką ludnością w tym mieście, trafia pod zarząd Ligi Narodów. Podczas kampanii wrześniowej w roku 1939 Niemcy ostrzeliwują i atakują Gdańsk od strony lądu i morza. Mimo to Poczta Gdańska broni się około doby, a Westerplatte, skład polskiej broni, utrzymuje się przez 7 dni od pierwszego dnia napaści Niemiec na Polskę. Bardzo długo także utrzymuje się region umocniony Hel, a mianowicie do 2 października, kiedy wszystkie polskie armie zostały już praktycznie całkowicie zniszczone. Po II wojnie światowej nadchodzi czas odbudowy oraz komunistycznej niewoli trwającej mniej więcej pół wieku. To w Gdańsku tworzy się najsilniejszy, a dzisiaj słynny na całym świecie, ruch antykomunistyczny Solidarność, który zasiada do obrad przy okrągłym stole z władzami komunistycznymi, z których wynika, że Polacy zagłosują w niefałszowanych i wolnych wyborach. Polacy podczas nich wybrali na głównych urzędników państwowych osoby antykomunistyczne, dzięki czemu od tamtego czasu Polska jest wolnym i niepodległym krajem. Zawdzięczamy to gdańskim stoczniowcom z ruchu Solidarność. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Seria przyjęła się bardzo dobrze, co mnie niezmiernie cieszy. Mam dla Was, tak jak poprzednio, pytanie na koniec. Jaką nazwę nosił Gdańsk pod kontrolą Ligi Narodów w okresie międzywojennym? Jeśli wiecie, to napiszcie w komentarzu. Zachęcam do rozsyłania tego filmu swoim znajomym dla jego zasięgu. Tymczasem żegnam się z Wami, niech zdrowie Wam dopisuje i do usłyszenia. Cześć!